Siemka, ja jestem Adacho i nie mogę ignorować tych komentarzy, ciągle przewijających się komentarzy i pytań tyczących się One Piece'owego live action, tym razem już drugiego sezonu, bo jestem w dość dużym szoku, że ten pierwszy sezon był tak dawno temu i teraz sobie w sumie przypomniałem, że przecież miniaturka mojego pierwszego filmu o One Piece jest przeróbką tego Luffy'ego z live action i tak sobie myślałem, nie no, to było aż tak dawno temu, że live action wyszło, kiedy ja zaczynałem dopiero nagrywać One Piece. To jest dość niesamowite, ale dzisiaj o pierwszym sezonie mówić nie będę, oczywiście go jakiś czas temu obejrzałem. Dzisiaj chciałbym kilka słów powiedzieć na temat drugiego sezonu i uwaga, jest to film niezobowiązujący, nie podążający za tą samą formą, która była obecna w odcinkach z omówień anime. Dzisiaj chciałbym się skupić na takich luźnych przemyśleniach, pierwszych rzeczach, które mi przyszły do głowy, nie wszystkich rzeczach, nie omawianie tego szczegółowo, na pewno nie jest to w żadnym stopniu recenzja, już na pewno w żadnym stopniu profesjonalna recenzja, jest to po prostu kilka luźnych przemyśleń tyczących się tego, co sądzę na temat tego tworu, jak mi się oglądało, kilka szczegółów faktycznie będzie, ale nie mówię, że będą tutaj wszystkie, więc w sumie teraz wpadłem na taki pomysł, że jeśli są rzeczy, o których tutaj nie powiem, albo są rzeczy, które poruszę tylko pobieżnie, a będziecie ciekawi mojej opinii tyczącej się jakiejś konkretnej postaci, jakiejś konkretnej sceny, jakiegoś aktora, czy głosowego, czy może w ogóle, jeśli chodzi o jego aparycję albo jakieś efekty specjalne. Jeśli o czymś nie powiem, to możecie zapytać o to w komentarzu, a jeśli dużo będzie takich pytań, to powiedzmy, że nagram odcinek uzupełniający w ramach takiego Kokła Plus, taki Q&A tyczący się stricte tego One Piece'owego live action, żeby po prostu odpowiedzieć na wasze pytania, bo to nie jest tak, że ja to nagrywam dla samego siebie. Nagrywam to dla was, więc jeśli wy będziecie coś chcieli wiedzieć więcej, to możecie po prostu o to zapytać. Ale mówię, jest tutaj sporo rzeczy, o których na pewno nie wspomnę, bo po prostu nie mam takiej potrzeby. Mimo wszystko chciałbym zacząć od rzeczy, która jest w zasadzie od jeszcze jednej rzeczy. W przypadku drugiego sezonu nie mam innej możliwości niż nagrać tego w moim ulubionym kapeluszu. Nie nagrywałem filmu o pierwszym sezonie celowo, bo to było coś, co tak powiedzmy sobie schowałem do szuflady. Ten Netflixowy One Piece to jest coś, co sobie obejrzałem, dobrze się bawiłem, były rzeczy, które mi się tam podobały mniej, były rzeczy, które podobały mi się bardzo, ale stwierdziłem, że nie będę na temat tego nagrywał filmu, bo po prostu nie czuję tego w środku, nie czuję takiej potrzeby. W przypadku tego drugiego sezonu sprawa wygląda tak, że ostatnio, nawet nie wiem, z tydzień temu, rzuciłem wam pomysł w jednym z filmów, żebyśmy razem obejrzeli to na Kiku. Zapomniałem o tym. Przepraszam, ale zapomniałem o tym pomyśle. Mimo tego, że były osoby, które powiedziały, tak, będziemy wspólnie oglądać One Piece na Kiku. Nie będziemy, bo obejrzałem 7 odcinków, obejrzałem jednego dnia. I potem następnego dnia, czy tam 2 dni później obejrzałem ten 8, końcówkę sezonu, więc stwierdziłem, że dobra, po tych 7 mi się przypomniało, że była taka obietnica, propozycja, to nie była obietnica, więc na pewno Naruto będę oglądał z wami na Kiku, także o tym już nie zapomnę. Będę dzisiaj mówił pewnie dość często o rzeczach, które mi nie do końca siadły, ale żebyście nie mieli złego wrażenia, że ja tutaj siadam jako hejter, który mówi tylko o rzeczach, które mu się nie podobały, albo że wszystko się nie podobało, nic bardziej mylnego. Jestem fanem tego, jak zostały przedstawione postacie i większość rzeczy w tej serii, więc jeśli miałbym powiedzieć w skrócie, podobało mi się. Jeśli miałbym powiedzieć w kilku słowach, podobało mi się. Ale wejdę w szczegóły i jeśli będę się za bardzo czepiał, to mi po prostu to powiedzcie, ale ze względu na to, że tak jak powiedziałem, nie nagrywałem o pierwszym sezonie, to też warto wspomnieć o tym, co sądzę na temat aktorów, bo jest to, jakby nie patrzeć, dość kluczowa rzecz. Także poczynając od głównej postaci, od Luffy'ego, wizerunkowo zdążyłem się przyzwyczaić do tej postaci, no bo umówmy się, że nie wygląda on tak, jak można byłoby sobie wyobrazić Luffy'ego w wersji ludzkiej, w wersji aktorskiej. Natomiast pamiętam, że Oda kiedyś mówił o tym, z jakich krajów pochodziłyby postacie, gdyby pochodziły z naszego świata. I Luffy tam, z tego co pamiętam, miał być z Brazylii. Iñaki, ten aktor, który gra Luffy'ego, jest, z tego co pamiętam, Meksykaninem, ale mogę to jeszcze sprawdzić, żeby nie palnąć głupoty. Tak, meksykański aktor, a więc nie chcę tutaj obrażać nikogo z Meksyku ani z Brazylii, ale gdyby mi ktoś powiedział, że Iñaki jest z Brazylii, to bym mu uwierzył na słowo. Także wydaje mi się, że dobór aktora wizerunkowo, chodzi mi o jego wygląd, jego aparycję, jego fryzurę, jego twarz, jego mimikę, to jest coś, z czym się oswoiłem.
Bo na samym początku, jak jeszcze zaczynałem oglądać ten pierwszy sezon, to miałem trochę tak i ostatnio o tym mówiłem w filmie, że nie wiedziałem w sumie na jaki dubbing się zdecydować. Czy w ogóle się decydować na jakikolwiek dubbing, czy słuchać oryginalnych głosów aktorów, bo na początku słucham tych angielskich głosów i mówię, no nie, tak jakoś nie wiem, czy to mi do końca siedzi, więc spróbowałem z tymi japońskimi, które znam z anime i one oczywiście... Czy są lepsze? No wiadomo, że to też jest kwestia przyzwyczajenia. Dla niektórych są lepsze, dla niektórych gorsze, ale tutaj absolutnie nie pasowało mi to, że słyszę coś innego i ruchy aktorów, ust aktorów się nie synchronizują z tym, a dla mnie to jest znacznie ważniejsze niż brzmienie, więc zdecydowałem się w końcu na oryginalne głosy i jestem już do nich przyzwyczajony, ale wracając do Luffy'ego, na początku czułem się troszeczkę nienaturalnie i jakby wam to wytłumaczyć, to jest kwestia tego, że Luffy jest dość specyficzną postacią i wydaje mi się, że tak jak jego charakter, tego Iniakiego, pasuje do Luffy'ego, tak uważam, że Luffy jako postać często w mandze i anime wykonywał czynności, ruchy, gesty, i to tyczy się różnych osób, nie tylko Luffy'ego, które w przełożeniu 1:1 na serial aktorski po prostu wydają się bardzo nienaturalne, bardzo infantylne, i wręcz nawet bym powiedział czasem żenujące. I sposób, w jaki Iniaki próbuje grać Luffy'ego pod kątem wyrażenia emocji jest dla mnie akceptowalny, ale pod kątem ruchów, czasem mimiki, zajeżdża mi to takimi przepompowanymi gestami. Było sporo przykładów, które się działy w trakcie całego sezonu, jak i w tym pierwszym sezonie, chociażby nie wiem, kiedy ratował Nami, ale powiem wam o tej sytuacji, która jest w mojej głowie najświeższa, czyli przekonanie Choppera, żeby ten dołączył do ekipy. Luffy oczywiście w oryginale też wyrzucił ręce w powietrze i powiedział: zamknij się i dołącz do nas. I jeśli chcielibyśmy to odwzorować 1:1, no to okej, aktor głosowy też będzie musiał w ten sposób krzyknąć i w ten sposób się zachować. Ale ta scena była dla mnie tak nienaturalna, że z jednej strony rozumiem, że nie da się tego przełożyć 1:1 tak, żeby coś, co jest naturalne w anime, wyglądało naturalnie w wersji aktorskiej, i trochę współczuję aktorom ze względu na to, bo to jest piekielnie trudne zadanie, o ile w ogóle możliwe zadanie, ale oglądając to po prostu pojawiła się w mojej głowie myśl, czy nie lepiej byłoby zmodyfikować trochę tę scenę w taki sposób, żeby Luffy faktycznie w ten sposób przekonał Choppera, ale żeby nie robił dokładnie tych samych ruchów. Żeby zrobić to nieco bardziej naturalnie, jakoś inaczej po prostu, żeby to można było na to spojrzeć i jakoś się z tym utożsamić. Że tak robią ludzie, kiedy próbują kogoś przekonać. Może w ten sposób nie powinienem myśleć, bo Luffy jest specyficzną postacią, ale mówię, to jest naprawdę ciężka sprawa dla aktora, więc ja mu pod tym względem współczuję. O ile w ogóle to jest możliwe do zrobienia, ale nie będę cały czas gadał o Luffy. Przejdźmy sobie do Zoro. Moim zdaniem Zoro pod kątem wybranego aktora jest najlepiej dopasowaną postacią, ze względu na to, że gość, ten Makenyu, jeśli dobrze pamiętam jego imię, jest aktorem od lat. Trenował wiele sportów, w tym m.in. sztuki walki, karate. Sam lubi postać Zoro, z tego co kojarzę, więc też podejrzewam, że rozumie postać Zoro jako fan i też jest w stanie się w nią lepiej wcielić. I do tego też przejdę później, bo były postacie, które moim zdaniem się do tego serialu nie nadawały. Ale nie do końca podoba mi się to, jakiego nudziarza zrobili z Zoro. Może mi powiecie, że tak nie było. Może mi tak powiecie. Jeśli będzie jakieś miejsce, gdzie będziecie mogli się mnie przyczepić, róbcie to śmiało. Natomiast ja Zoro zapamiętałem jako postać, która jest większość czasu poważna, ale jest też dość często mocno animowana. Nie chodzi mi o to, że jest animacja, tylko że jego ekspresja jest dość wyrazista. W przypadku Zoro ten aktor ma dwie miny. Taką i jak był pomalowany przez Miss Golden Week bodajże, czyli tę babkę, dziewczynkę z farbkami, co się musiał śmiać, to wtedy się śmiał. I ta jego ekspresja, jak się śmieje, też jest obecna, jak się śmieje tak naprawdę. Więc mieliśmy ten śmiech, to jest jedna ekspresja, ta rzadsza, i ta... no, siema. Ton głosu, mimika, to jest coś, co w przypadku Zoro jest non-stop takie samo. Okej, powiecie mi, ale tu w trzecim odcinku, w 48 minucie pokazał nieco inną emocję. Okej. Ja mówię tutaj o takich ogólnych odczuciach, że ja zapamiętałem Zoro jako postać, która ma jedną emocję. Nawet jak żartuje, nawet jak mówi o tym, że Usopp, ty miałeś być lordem zniszczenia. Nawet się mu, nie wiem, jeden mięsień na twarzy dodatkowo nie poruszy. No tak, ja wiem, super się bije, jest naprawdę dobrym aktorem pod kątem tego, żeby przedstawić
realistycznie scenę walki, nawet biorąc pod uwagę, że tam są linki, lustra, wybuchy, jak to mówił Herkules w Dragon Ballu Z, ale nawet mimo tych humorystycznych scen, to Zoro się wydaje po prostu nudziarzem. I trochę nad tym ubolewam, bo to na tamtym etapie historii była moja ulubiona postać. No, jeszcze Nami przez pierwsze sagi była moją ulubioną postacią, ale przejdziemy sobie teraz do Nami. Jeśli chodzi o aktorkę, kto ma oczy, temu nie muszę tłumaczyć. Ja wam powiem tak. Jestem w szczęśliwym związku z Marcią, planujemy ślub, ale... Shish! Shish! Okej, tyle na ten temat. Co do wcielenia się w postać, gra aktorska na dobrym poziomie. Charakter postaci powiedziałbym, że odwzorowany bez zarzutu. Powiedziałbym, że Nami jako postać oczywiście miała swoje większe momenty w Arlong Parku, co było w pierwszym sezonie i co mam już troszeczkę bardziej zamglone, ale przez ten drugi sezon nie miała zbyt wielkich scen, przy których można byłoby chociaż inaczej. Ona ma takie dość delikatne sceny. Nawet jak tam się bije tym kijkiem i tam lata na tych linkach podwieszona, to jest coś, co ja traktuję jako powiedzmy wątek poboczny. Okej, Nami się bije, super, przecież tak nie będzie się biła z głównym przeciwnikiem. Ale sceny, w których rozmawia na poważnie, sceny, w których pokazuje zażenowanie, sceny, w których pokazuje jakąś frustrację, strach, to są wszystko sceny, w których naprawdę ta aktorka unosi ten ciężar tej postaci. Już nawet pomijając kwestię dopasowania aktorki do roli, ale ona naprawdę jest dobrą aktorką. Dobrze sprzedaje tę postać. Usopp. To jest dość specyficzne, bo zastanawiałem się, w jaki sposób Usopp będzie przedstawiony, czy mu przedłużą ten nos. Nie przedłużyli mu tego nosa. Usopp jest ogólnie też trochę bardziej opalony niż w anime, chociaż z tego co pamiętam, Usopp miał pochodzić z południowej Afryki. A z południowej Afryki można być takim jak Dricus du Plessis, a można też być takim jak Usopp. W ogóle mi to nie przeszkadza, jakby od tego powinienem może zacząć. Gość jest sympatyczny, ma bardzo dużo wstawek humorystycznych i powiedziałbym, że w przypadku Usoppa często było na początku tak, jak oglądałem anime, że ten jego humor był momentami, nie powiem, że zawsze, ale momentami drażniący. I myślę, że tutaj zostało to tak wyważone, tak przyjemnie zbalansowane, żeby Usopp nie był postacią drażniącą. I te jego wymysły, te jego historie o tym, że był tym lordem zniszczenia, który bił się z jakimś potworem kretem, tak jak opowiadał to Brogiemu, żeby to nie było przesadzone w takim sensie, że jest to dla widza męczące. Oczywiście historia sama w sobie jest przesadzona, ale Usopp swoim charakterem myślę, że dobrze właśnie wyważa to. Z jednej strony mamy ten jego rozwój postaci i te jego pozytywne cechy, a z drugiej strony mamy te jego tendencje do kłamania i wymyślania, ale każda postać w One Piece ma jakieś swoje wady, prawda? Sanji jest kobieciarzem, Usopp kłamie, Zoro lubi alkohol i ma słabą orientację w terenie, Nami jest materialistką, a Luffy jest troszeczkę nieogarem, żeby nie powiedzieć bardziej. Aktorem bym powiedział, że jest przyzwoitym, bym powiedział, że dobrym. Ja oczywiście na aktorstwie się nie znam, więc oceniam to absolutnie jako szary, niedzielny widz, więc nie czepiajcie się mnie. O nie, Usopp aktor skończył szkołę teatralną, kurwa, w Ciechocinku. Nawet nie wiem, czy taka jest, prawdopodobnie nie ma w Ciechocinku, przecież Ciechocinek to tam jest sanatorium i tężnie, także nie ma tam takiej szkoły nawet, niczego nie skończył. A okej, może skończył. Czemu ja się kłócę sam ze sobą? Idziemy dalej. Sanji. Muszę przyznać, że tak jak Sanji w anime jest jedną z tych postaci, które zdarzało się, że często mnie drażniły, tak tutaj to jego flirtowanie, to jego kokieterstwo jest naprawdę subtelnie wyważone. Nawet podczas walki, jak się napierdziela z jakimiś przybocznymi łapola i bum, puszcza jakieś oczko do Nami tam... To jest subtelne. Nawet bym powiedział, że jak ktoś ogląda bez okularów, tak jak ja bym to oglądał bez okularów, mówię, nawet nie zauważyłem, że on puścił oczko, więc to jest tak zniwelowane. Z jednej strony można byłoby powiedzieć, okej, Sanji powinien bardziej się ślinić do kobiet, ale myślę, że jak ktoś chce Sanjiego śliniącego do kobiet oglądać, to niech sobie przypomni sagę Fishmanów i będzie miał już, zmieni zdanie po tej sadze. Także ja bym powiedział, że Sanji, jego aktor, ten Taz Skylar, bodajże on się tak nazywa, jest naprawdę dobrym aktorem pod tym też względem, że jego kwestie dialogowe, jego mimika i jego emocje i to, że jest dobrym kucharzem, on to wszystko dobrze sprzedaje. Czasem widać, w przypadku takich seriali, chociażby w One Piece to widać bardzo dobrze, jak postać jest zmuszona do tego, żeby grać i robić czynność, której nie potrafi dobrze robić na co dzień. Na przykład Alvida walczyć. To było żenujące, jak Alvida zamachiwała się tą swoją buławą i jeździła na tych swoich wrotkach, że niby miała tam ten ślisk owoc. To było tak słabe.
Nie mówię tutaj o postaci Alwidy, mówię o tym, jak to wyglądało, o tej aktorce. A na przykład z drugiej strony, ten Mackenyu, aktor Zoro, widać, że on umie machać mieczami, a widać, że Sanji uczył się kopania, że uczył się machania shakerem, jak tam stał za barem i robił jakieś fiku-miku. Być może uczył się gotowania, a nawet jeśli nie uczył się gotowania, to tym bardziej dobrze widać, jakim jest dobrym aktorem, bo on naprawdę sprawia wrażenie, jakby się znał na rzeczy. A Alwida, jak machała buławą, to było widać, że ona... Jedyne, co podnosi na co dzień, to widelec. Dobra, nieważne. Widelec do ust podnosi. Przechodzimy dalej do Vivi. Vivi też jest innej karnacji troszeczkę niż niż to było przedstawione w anime, ale z tego co słyszałem jest to bardziej kanoniczne niż samo anime, no bo przecież Alabasta była wzorowana na Egipcie czy Indiach, no i mamy ojca Vivi, czyli króla Kobrę, który też jest nieco ciemniejszy, a aktorka Vivi jest pochodzenia indyjskiego. Nie mam do niej zastrzeżeń, od razu ją polubiłem. Bardzo podoba mi się jej gra aktorska, nawet Marcia tam się dołączyła do mnie gdzieś tam od okolic Whiskey Peak bodajże. Nie, nawet Labuna jeszcze wcześniej ze mną oglądała. Koło Labuna się do mnie dołączyła Marcia i oglądała Whiskey Peak, potem Little Garden i Drum Island. Oprócz ostatniego odcinka, bo ten następnego dnia oglądałem, tak jak wam powiedziałem. I Marcia mówiła, że Vivi jest świetną aktorką, także nie kłócę się z tym, ale przejdźmy sobie tak chronologicznie. Myślałem, że ten film będzie trwał z 8 minut, a już gadam kilkanaście, więc w Loguetown sporo się działo. Oczywiście też mieliśmy tę Alwidę, tę próbę egzekucji Bagiego i tak dalej, ale powiem o kilku rzeczach, o których chcę powiedzieć. Smoker, bro, co to jest za kozak? Aktora nie dało się po prostu lepiej dobrać. Marcia w ogóle powiedziała, że ma bardzo dobrze przyciętą perukę. Ja się nie znam na perukach, jak możecie się domyślić, więc nie wiem, ale wierzę na słowo. Ale te efekty specjalne? Co to w ogóle miało być? To jest zdecydowanie jeden z najlepszych punktów całego sezonu. Powiedziałbym, że drugi najlepszy. Ja się zastanawiałem, jak oni to nagrali. To było niesamowite, jak naturalnie i jak imponująco była przedstawiona moc Smokera. To w jaki sposób on się dematerializował. To jak ataki innych, na przykład, nie wiem, ręka Luffy'ego przechodziła przez jego twarz i jego głowa zmieniała się w dym, a jego ciało cały czas było stałe. No, cała ta akcja w Loguetown. Jestem pod wielkim wrażeniem Smokera. Dla mnie, pod kątem efektów specjalnych, to jest absolutny numer jeden. Chociaż to nie same efekty specjalne tworzą też scenę, więc mówię tutaj konkretnie pod kątem efektów specjalnych. Jest to zdecydowanie powiedziałbym nawet, że numer jeden w całym live action, w całym serialu, 2 sezonach. Buggy też jest zaskakująco dobry. Powiedziałbym, że ten aktor tutaj ciągnie tę rolę, bo Buggy, mimo tego, że jest w tym etapie historii postacią dość uciążliwą, dość brutalną i takim typowym antagonistą, który sprawia wrażenie mimo wszystko trochę nieporadnego, albo takiego niebudzącego jakoś szczególnie powagi, też ze względu na swoją aparycję, umówmy się, ale aktor sprawia, że da się go lubić po prostu. No i nie muszę też wspominać o efektach specjalnych. No tutaj jest ścisła walka między efektami Buggy'ego i efektami Smokera. Wydaje mi się, że efekty Buggy'ego jest zrobić trudniej, ale ten dym, no ja jestem kupiony. Ta akcja z dymem, walka Luffy'ego i, jeśli to nazwać walką, no generalnie to starcie Luffy'ego i Smokera w Loguetown. Majstersztyk. Tak jak mówiłem, Alwida jako postać i jej gra aktorska, moim zdaniem to jest porażka. Oczywiście aktorka przypomina tę pierwszą wersję Alwidy, ale jej performance katastrofa, zupełnie nienaturalna w swojej roli. Nie potrafiła w ogóle sprzedać nawet najprostszych kwestii dialogowych. W moim odczuciu nawet nie chodziło o to, że ona nie umie wyglądać, jakby potrafiła walczyć. A ona jest przecież piratką. Kapitanem łajby pirackiej, grupy pirackiej, więc ona nawet nie potrafiła sprzedać tego, że zadaje jakiś zdecydowany cios buławą, ale ona nawet w swoich kwestiach dialogowych wydawała się taka sztuczna, tak jakby grała na jakimś Nickelodeon dla 8-latków. No to było ciężkie do oglądania, ale nie było jej dużo, więc przejdę dalej. Mieliśmy Dragona, którego było w sumie dość mało. Ta scena też mi się podobała i zauważyłem już wtedy, po raz kolejny zresztą, że jest tam sporo w tym live action takich scen, których nie było w anime. Podejrzewam, że ze względu na to, że wtedy jeszcze tej historii w ogóle nie było. Czyli na przykład Sabo został pokazany też w live action przez chwilkę. Mieliśmy akcję na samym początku sezonu, że Roger prosił Garpa o wychowanie syna. Chodziło oczywiście o Ace'a. Sanji przecież na Drum zwierzał się nami i opowiadał o gotowaniu zmarłej mamie. I moim zdaniem, może będziecie się ze mną nie zgadzać, to było zbędne. Akcja była nastawiona na Królestwo Drum, na Choppera, na Kurehę, na doktora Hiriluka, na całą sytuację z Vivi, z chorobą Nami, z Łapolem
i nagle Sanji siada sobie koło Nami i zaczyna opowiadać, okej, może ona go zapytała ze względu na sytuację, bo on jej gotował, ale ja czułem, że to jest trochę wciśnięte na siłę, bo ta scena nic obecnie nie wniosła, prócz tego, że można było się domyślić, można było połączyć kropki, że jeśli mama Sanjiego w dzieciństwie nazywała go księciem, to dlatego on potem się krokodylowi przedstawił jako Mr. Prince, no nie? Ale ja to traktowałem jako coś, co niepotrzebnie odwraca uwagę od głównego wątku i ja rozumiem, że te takie małe wstawki, które trochę są takim foreshadowing, taką subtelną, ukrytą zapowiedzią tego, co może być dalej w historii, co my wiemy, że jest dalej w historii, to jest właśnie coś w stylu easter egga, jak na przykład, chociaż nie, to już jest trochę inna sytuacja, jak Tony Chopper nucił sobie właśnie nutkę pod nosem, zresztą Dr. Hililuk na początku to chyba nucił, a potem Chopper to podłapał, Boku Adokta, Tony Chopa, ta melodia była przez nich nucona, ale to był raczej już easter egg, a nie zapowiedź tego, co będzie w przyszłości, no bo gdybyśmy zobaczyli wtedy Sabo i byśmy potem go zobaczyli w Dressrozie, no to moglibyśmy skojarzyć, ale to było bardzo subtelne, a ta scena z Sanjim taka, nie wiem, mówię, wciśnięta na siłę, ale nieważne. I tak mimo wszystko skoczyłem, bo dalej było Reverse Mountain i scena z Labunem, w zasadzie cały wątek z Labunem, Krokusem. Krokus spoko, do niego zastrzeżeń nie mam, nie będę się za bardzo nad nim skupiał. Wątek Labuna i sama postać Labuna, moim zdaniem rozegrane pięknie i bez zarzutów, zresztą trudno przyczepić się do gry aktorskiej wieloryba wygenerowanego komputerowo, ale umówmy się, że można było to spieprzyć i moim zdaniem nie zostało to spieprzone, chociaż nie było tam jakiejś wielkiej walki Luffy'ego i Labuna, nie? No bo oni się ogólnie, z tego co pamiętam, umówili na rewanż. Efekty specjalne i CGI robiły robotę, tak, ale mam wrażenie, że były już takie drobne elementy, które zostały fabularnie zmienione, żeby troszkę zaoszczędzić budżetu. I w tym momencie w historii jeszcze tutaj na Reverse Mountain nie miałem takiego wrażenia aż tak bardzo. Stwierdziłem, że okej, może po prostu tak to zostało napisane, żeby to było wygodniejsze do nagrania. Ale później z każdym odcinkiem miałem wrażenie, że jest takich scen coraz więcej i pod koniec sezonu to już było gołym okiem widoczne. Może się doszukiwałem wedle was, ale przejdźmy sobie dalej, bo chociażby to Whiskey Peak. To nie jest tak, że w tej serii, w tym serialu, albo nawet w tej małej, trudno to nazwać sagą czy arkiem, skoro to dosłownie był 1 czy 2 odcinki tego Whiskey Peak, ale chyba nawet 1. W tej całej sekwencji to nie było tak, że to mi się nie podobało, ale chcę wam powiedzieć właśnie o tej rzeczy, która była dla mnie dość nudząca. I to był pierwszy moment, w którym stwierdziłem, że jest to momentami nudne, ten serial. Walka Zoro z setką agentów. Przez pierwszą minutę było jeszcze okej, chociaż umówmy się, że te wszystkie choreografie podczas tej walki wyglądają bardzo podobnie, bo nie ma żadnych ataków, w których Zoro by ciskał jakimiś energetycznymi pociskami. Nie pamiętam, czy on na tamtym etapie historii robił takie rzeczy. Wydaje mi się, że nie, bo pamiętam, jakie wielkie wrażenie na mnie zrobił ten atak wspólny z Luffym, kiedy przebili Aqua Lagunę. To nie był chyba Rashomon, nie? To było coś innego. Ja się już tak w przypadku anime czepiałem, że Zoro zawsze robi tak, że krzyczy jakąś nazwę, ciach i jest pokonany przeciwnik. Tylko inaczej miecze trzyma. A tutaj przynajmniej dostaliśmy jakąś akcję, ale mówię, przez pierwszą minutę to było okej, a potem tak oglądam i mówię, ile jeszcze? Ja wiem, że on miał walczyć z setką, został na to położony bardzo duży nacisk, ale to liczenie agentów, fakt, że 90% walki to była walka w barze, w którym nie wiadomo z jakiego powodu pod sufitem są podwieszone jakieś mosty. W typowym barze oczywiście są jakieś podwieszone przejścia, na których się można bujać i się na nich bić. Nie wiem, ile to dokładnie trwało, ale miałem wrażenie, jak to oglądałem, że to trwa przynajmniej 1/3 odcinka i jeszcze to liczenie, no nie? 98, 99, 100... I Zoro zawsze taka sama mina, no nie? Tym samym głosem, z tym samym wyrazem twarzy. Nawet nie złapał zadyszki. Jakbym miał 13 lat i oglądał to na jakimś właśnie Nickelodeon czy Jetixie, to bym rwał włosy z głowy, jeszcze wtedy bym miał i bym opowiadał kolegom w klasie, jakie to było fajne, ale nie zrobiło to na mnie w ogóle wrażenia, było to nudne i zdecydowanie za bardzo przeciągane. I Garam miał swój moment, ale jak wystawił te lufy z peruki i zaczął ryja drzeć... Przepraszam, ale bardziej chciało mi się śmiać niż cokolwiek innego, ale ogólnie spoko. Nie czepiam się, bo live action takiego cyrku na kółkach, jakim jest One Piece, musi mieć swoje lepsze i gorsze momenty i gdyby odwzorować, tak jak mówię, gdyby odwzorować to 1:1, to będzie wyglądać nienaturalnie, więc trzeba trochę pozmieniać, ale jak się trochę zmieni, to potem można postawić zarzut, że czemu jest zmienione, czemu nie jest tak samo jak było.
no bo gość wyciąga lufy z peruki i strzela nimi i gość drugi wyciąga smarka z nosa i strzela i on jest wybuchającym smarkiem, a druga baba, która wygląda jak Adele z AliExpress, jest bardziej drażniąca niż w anime, a to jest wyczyn. Mówię tutaj oczywiście o Miss Valentine i w sumie o niej teraz jeszcze parę słów powiem. Podobny przykład do Alwidy. Aktorka dopasowana średnio. Gra aktorska na poziomie, nie powiem brazylijskiej telenoweli, żeby nie obrażać Brazylii. Natomiast to, jeśli miałbym robić tier listę aktorów, tier S, tier A, może zrobię w sumie, czemu nie? To byłby tier C prawdopodobnie. Pod tierem C jest jeszcze tier D. To nie byłby tier D, ale tier C jest dla Miss Valentine. Ale z drugiej strony Mr. 5 był świetny. Podobało mi się to, w jaki sposób został dobrany, w jaki sposób się zachowywał i też jak zostały przedstawione jego moce, bo umówmy się, że to jest dość ekstrawaganckie, co Mr. 5 robił, te gluty i tak dalej, wybuchanie różnych rzeczy. Na wielki plus też to, jak szczegółowo postaciom zmieniano stroje i fryzury na przestrzeni całego sezonu, no bo Mr. 5 jako postać drugoplanowa miał dwie różne fryzury, chociaż w sumie z tego, co kojarzę w anime, za bardzo jej nie zmieniał, bo zawsze miał takie fikumiku na głowie, a w live action miał na początku właśnie to fikumiku, a potem był zaczesany i takie dready a la Usopp, ale jestem mimo wszystko zadowolony. O Robin też kilka słów. Ogólnie robi pozytywne wrażenie. Nie było jej aż tak dużo. Była oczywiście, przewijała się powiedzmy przez cały sezon, ale to były raczej pojedyncze sceny. Zdecydowanie najlepsza to jest ta, kiedy była ze Słomkowymi na Going Merry, kiedy się wbiła do nas na statek. Mimo wszystko oczekuję, że aktorka się jeszcze trochę rozkręci, bo ja wiem, jaką postacią Robin była, to w zasadzie to jeszcze nie była Robin, to była Miss All Sunday, prawda? W tamtym momencie historii, więc ona była po złej stronie barykady, ona była antagonistką, więc też jej mimika, jej emocje, które pokazywała, były inne niż to, z czego znamy Robin obecnie, więc też pod tym względem oczekuję, że aktorka się rozkręci, bo na pewno będzie miała szerszy wachlarz emocji do pokazania, więc póki co się tutaj jeszcze wstrzymam, ale mimo wszystko scena, kiedy ona zeskoczyła ze statku, epicki skok, myślę sobie, wow, ale wyjście. Miałem nadzieję, że pokażą, co się z nią stało. Robin jako posiadaczka owocu wyskoczyła za burtę i co? Ktoś ją tam przejął? Na krokodylu odpłynęła? Czy może wsiadła do jednoosobowej łódki i wiosłuje i teraz mówi, dobra, nie patrzcie na mnie, miałem zajebiste wyjście, a teraz muszę wiosłować. Weźcie te kamery. Nie pokazali jej, więc wyskoczyć ze statku każdy umie, ale co dalej? No, to jego już nie pokazali. Na Little Garden 90% show było ciągnięte przez gigantów, przez Brogiego i Doriego. Ich charakter, zachowanie, wygląd, głosy, historia, oczywiście historię, w zasadzie w ogóle to... Ja oglądałem One Piece, więc historię znam, ale zrobili na mnie bardzo pozytywne wrażenie. Świetnie została przedstawiona ich relacja i ta walka, mimo tego, że było widać, że to są aktorzy przebrani w stroje, którzy są nagrywani od dołu, więc większość czasu to byli po prostu aktorzy, którzy udawali gigantów, ale też oczywiście efekty specjalne zrobiły swoje. Nie mam zastrzeżeń w zasadzie do gigantów. I miałem wielką nadzieję, że ta ostatnia scena, kiedy oni robili ten atak, który miał bardzo trudną nazwę do wypowiedzenia, Hankoku. Nie, Hancock to przecież jest dupa Luffy'ego. Nie pamiętam, jak się ten atak nazywał. Wiecie co? Sprawdzam. Ikoku. Oni mówili Ikoku. Ta scena oryginalnie w anime była świetna i tutaj też powiedzmy, że dociągnęła, więc jeszcze Mr. 3. Powiedziałbym nawet, że on był dość imponujący i to nie wiem, czy ze względu na to, że jest tak dobrym aktorem, czy faktycznie jest na co dzień trochę taki trzepnięty. Plus te moce wosku były naprawdę realistycznie przedstawione. Wiadomo, tam były momenty, kiedy mieliśmy na przykład już sztucznie zrobione statuły Zoro, Nami i Vivi, jak oni niby byli już cali pokryci woskiem, ale te sceny, kiedy on strzelał woskiem z palców, naprawdę to wyglądało realistycznie, więc Mr. 3 na wielki plus. No i Drum Kingdom. Kureha. Kurechę nie wiem, czy zauważyliście, ja tego na początku nie zauważyłem. Gra aktorka, która grała również Peggy Bundy w świecie według Bandych. Ja na początku, tak jak mówię, nie zauważyłem tego w ogóle, Marcia to zauważyła i jakoś tak czułem w powietrzu, że ona nie do końca czuje tę rolę, że może nie do końca rozumie tę rolę. Ja nie każę
aktorom oglądać One Piece, czy tam nawet całego One Piece 1100 odcinków, zwłaszcza, że Kureha nie była przez całe 1100 odcinków, ale tak jak w przypadku Zoro, może to jest coś w podświadomości mojej, ale w przypadku Zoro i w przypadku też innych postaci widać, że oni znają One Piece. A w przypadku Doctorine jest tak, że czułem jakąś taką atmosferę sztuczności. Nie było w tym takiego błysku. Nie wiem, może to coś ze mną jest nie tak, ale tak jakoś jej postać, mimo tego, że generalnie gdybym miał ją ocenić na przykład wedle jakiegoś klucza maturalnego, to wstawiłbym jej przynajmniej 90%. Ale ja jakoś tak czuję, że ściągała. Wiecie, o co chodzi, nie? Nie mam na nią żadnych haków, jak jest ten mem z gościem, który jedzie autem. Nie mam na to żadnych dowodów, ale coś czuję, że było nie tak. Jeszcze nie wiem po prostu co. Dalton, świetny aktor. Tutaj muszę naprawdę oddać też. Dużo jest świetnych aktorów, ale tak jak mówię, też byli tacy, którzy mnie troszeczkę drażnili. Mimo wszystko to były postacie drugoplanowe, więc byłem w stanie to kompletnie zapomnieć. Daltona włosy mimo wszystko trochę mnie rozpraszały, bo gościu taki mini Vegeta trochę bym powiedział, nie? Ta peruka też była taka nienaturalna, ale okej. Znowu wracamy do tego punktu, że jeśli mamy coś odwzorować 1:1, to musi wyglądać nienaturalnie. Spójrzmy na przybocznych Łapola, no ale okej. Tak jak mówiłem, Smoker jest drugim, już wiecie, do czego zmierzam, drugim najlepszym elementem tego live action, tego sezonu, backstory Choppera i doktora Hiriluka. To jest, mamy ranking rzeczy, jest wielka przerwa i tutaj mamy backstory Choppera. Realizacja, przedstawienie tej historii to jest arcydzieło, aktor doktora jest fenomenalny, sam Chopper, mimo tego, że jest w swojej małej formie komputerowo wygenerowany, a jako fan Choppera jestem ukontentowany. Marcia się tak poryczała na tym backstory, zwłaszcza jak Chopper przyniósł tego grzyba i się okazało, że grzyb jest trujący. Ja musiałem ją uspokajać. Ona wyglądała jak Luffy, który ryczał w bandażach po Marineford. Chociaż muszę jedną rzecz powiedzieć. Chopper wygląda, jakby przypomina trochę bardziej tę wersję po timeskipie, gdzie wyglądał jak pluszowa zabawka z wodogłowiem, a nie przypomina tej swojej pierwszej wersji, gdzie wyglądał jak taki puszysty obły reniferek. I jeśli nie wiecie, to jest ta wersja Choppera, którą preferuję, którą lubię bardziej. Mimo wszystko, no bo na przykład jak zobaczyliśmy tę scenę, jak Zoro bierze Choppera na ramię, to widzieliśmy różnicę w wielkości ich głów. Podczas kiedy jak Chopper w anime siedział na głowie Zoro, to widzieliśmy, że ich głowy są takiej samej wielkości. Ale ogólnie Chopper, no... This guy doesn't miss. To całe backstory... No... Marcia płakała za nas dwoje, więc ja nie musiałem, ale gdybym siedział sam... Gdybym siedział sam, to ja bym tam ryczał. Chcę właśnie powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, o której już troszeczkę wspomniałem, czyli to cięcie budżetów. Ta walka z Łapolem na końcu śmierdziała takim cięciem budżetu. Wszystko odbyło się w środku budynku, nie było w ogóle na dworze akcji. W większości tej walki nie było na dworze. Fabuła została tak zmodyfikowana, że flaga Choppera, ta bandera wisiała w pokoju, w środku zamku, no nie na ścianie, a nie wisiała na szczycie wieży. Łapol dość też nienaturalnie wyleciał przez okno po wspólnym ataku Luffy'ego i Sanjiego. Nie było walki na dworze, tej kończącej Gomu Gomu no Bazuki, a walki na dziedzińcu Zoro i Usoppa i innych z tymi potworami Łapola też były takie powtarzalne, nudne. Skakanie i fikanie na podwieszanych linkach w tym momencie historii, w tym 8. odcinku drugiego sezonu było już tak częste, tak bardzo widoczne, że nawet bym zaryzykował stwierdzenie, że ten 8. odcinek mi się średnio podobał. Nie podobałby mi się nawet, gdyby nie końcówka, no bo mieliśmy oczywiście zakończenie całej historii. Ja jestem wielkim fanem tego momentu i też płakałem na nim, jak oglądałem anime. Powiedziałbym tak, tutaj też łza wzruszenia pociekła po nogawce, ale wyglądało to troszeczkę inaczej. Chopper nie zrobił tej miny, chociaż z tego co pamiętam, to było akurat z jakiegoś filmu, czy specjala, no nie? Ale wiecie, salwa z armaty, kwiat wiśni i na duży plus dla Zoro, że wtedy do Choppera podszedł i wziął go na ramię. Chociaż też było widać, że on jest komputerowo wygenerowany, a Zoro tak naprawdę nie ma nic na ramieniu. Ale mówię, to jest... Jeśli w ogóle to jest możliwe, to jest to bardzo, bardzo trudne, żeby coś takiego zrobić idealnie. Sam One Piece nie jest idealnym anime, więc trudno oczekiwać od live action, żeby było idealnym live action. Nie byłoby w ogóle sprawiedliwe, żeby oczekiwać jakiejś perfekcji od aktorów,
Ale mówię szczerze, co mi się podobało, co mi się nie podobało. Jakby miało coś takiego powstać o takim samym poziomie, tylko tyczące się Dragon Balla, takie live action tyczące się Dragon Balla, nie zastanawiałbym się 2 sekund. Brałbym to w ciemno, bo to z jakim polotem jest to zrobione i mimo wszystko też z budżetem, ja mówię, że są sceny, które wyglądają na trochę mniej budżetowe, ale mimo wszystko z dość dużym budżetem, efekty specjalne, kostiumy, sceneria, no to jest godne podziwu. Zastanawiam się, do jakiego momentu dojdzie 3. sezon, no bo jeśli znowu będzie 8 odcinków, Alabasta jest dość długą sagą, tam są jakieś pojedyncze filery, ale nie ma tego dużo, więc czy będzie tak, że cały sezon to będzie Alabasta? Może będzie tak, że Alabasta i Jaya, czyli wprowadzenie do Sky Island, a może zahaczymy o Sky Island, może będzie tak, że w ogóle totalnie potną Alabastę i będzie Alabasta, Jaya i Sky Island też rozpoczęte, chociaż Sky Island też jest dość obszerną sagą, więc w 8 odcinków wątpię, żeby się udało zmieścić 2 duże sagi, więc jeśli miałbym stawiać, i to tak kompletnie z czapy, w ogóle nie śledząc tego, jakie są newsy na temat tego anime, na temat tego serialu, powiedziałbym, że będzie Alabasta, Jaya i przed wzlotem na Sky Island będzie, albo nawet sam wzlot będzie końcem 3. sezonu i dopiero Enela i Eminema zobaczymy później. Ocen nie wystawiam, bo to jest coś, co oglądam sobie tak powiedzmy do poduszki, dla rozrywki, dla umilenia wieczoru i to się zgadza. Umiliłem sobie wieczór, dobrze się bawiłem, ale to nie jest tak, że śledzę newsy na temat tego z zapartym tchem czy z obgryzaniem paznokci. Nie czekam na to jakoś szczególnie bardzo. Jak będzie, to będzie. Ale tak jak powiedziałem na początku, w skrócie mówiąc, podoba mi się i będę oglądał dalej. Więc jeśli jest coś, o czym nie powiedziałem, a chcielibyście jeszcze o tym ode mnie usłyszeć, możecie zapytać w komentarzu. Jeśli będzie sporo takich pytań, to nagram taki zbiorowy odcinek z waszymi najczęściej pojawiającymi się pytaniami, albo z takimi najbardziej łapkowanymi pytaniami. A jeśli będzie tak, że o nic nie zapytacie, albo nam 2 osoby zapytają, to odpowiem wam najwyżej w komentarzu, jeśli nie zapomnę. A ogólnie to póki co tyle. Miałem zamiar przynajmniej 4 razy krócej gadać na ten temat, ale okej. Trochę się rozgadałem. Zostawcie lajka. Zostawcie suba. Dziękuję za uwagę. I jeśli powiedziałem coś, z czym się nie zgadzacie, ja mam do tego prawo i wy macie do tego prawo. Sekcja komentarzy jest wasza. Dzięki. Dziana.